Witajcie moi drodzy. W tym krótkim, mam nadzieję, podsumowaniu kontrastu Anno Domini 2025. Chciałbym na wstępie i przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy przyszli, zbili piątkę i porozmawiali ze mną, a przede wszystkim tym, którzy przyszli i się przedstawili. Także wielkie dzięki. Jeśli podchodziłem do Was drugi raz i się witałem znowu, wybaczcie, sensory overload miałem i byłem przemęczony i mogłem Was nie kojarzyć. Mam nadzieję, że takich przypadków było bardzo mało, ale na pewno jakieś się zdarzyły. Dobrze, chciałem szybciutko podsumować kontrast 2025 z mojej perspektywy, przede wszystkim z takiego youtuberowego, to co chciałem zrobić, to co mówiłem, że zrobię i to co mi się udało albo lub też nie udało zrobić, to co było dla mnie dobre z perspektywy bezpośrednio mojej, a samą imprezę ocenię na koniec i będę się wspierał zdjęciami dwóch osób. Znowu zapomniałem. Już patrzę. Już patrzę, kto mnie tutaj wołał. Marcin Toczyłowski. Marcin Toczyłowski i Jakub Polkowski. Dziękuję Wam za zdjęcia. Jakub pozwolił mi wykorzystać swoją bibliotekę zdjęć, którą poczynił podczas kontrastu. Dzięki Bogu, bo on miał dużo czasu, ma dobry aparat, dobrą rękę i porobił sporo fajnych zdjęć prac. Ja też tam wrzucę swoje, jeśli będzie na dole podpis Jakub Polkowski, znaczy to jest jego zdjęcie. Prosta sprawa chyba, nie? Lecimy. Więc zacznę od tego, co mi się nie udało zrobić. Nie udało mi się przede wszystkim zrobić modelarskiego podsumowania miesiąca, które planowałem zrobić w niedzielę, ponieważ koncepcja mojego streamowania tam się zmieniła mi w sobotę. Po tym, jak miałem problemy techniczne z natury, Karol jest głupi i nie zmienił funkcji ustawienia w OBS-ie. I z tego miejsca też chciałem podziękować osobie, koledze, który, nie pamiętam imienia, chyba się przedstawiliśmy, chyba się nie znamy w ogóle, ale znowu mówię, możliwe, że się znamy, ale nie pamiętam. Który powiedział mi, zadał mi bardzo konkretne pytanie, które naprowadziło mnie w dobrym kierunku, zerknąłem w jedną opcję i zacząłem nagrywać. Zaczęło się robić tak, jak miało się robić. Więc zmieniła mi się koncepcja, nie chciałem już malować planszówki Wiedźmina, ścieżka przeznaczenia, którą otrzymałem od firmy Rebel, jako to była premiera. Nie chciałem jej malować już, bo strasznie mnie to męczyło, skupienie się na dobrym pomalowaniu, a muszę teraz pomalować, więc najbliższe streamy, najbliższy czas spędzę nad tą planszówką, ponieważ ona musi dotrzeć na Pyrkon, który jest, jak dobrze wiecie, za 2 tygodnie. Tego mi się nie udało zrobić, modelarskiego podsumowania, skończyć malowania planszówki Wiedźmin i nie udało mi się, jeszcze właściwie nie, do tych dwóch rzeczy nie udało mi się zrobić. Za to natomiast, ponieważ zmieniłem koncepcję całego swojego streamowania, udało mi się przeprowadzić kilka fajnych wywiadów. Kilka wywiadów takich typowo branżowych z dużą firmą, z dużymi firmami, z mniejszymi firmami, które się pojawiły na kontraście. Nie ze wszystkimi, broń Boże, nie użyłem wszystkich swoich możliwości. Natomiast udało mi się przeprowadzić 3 fajne wywiady, takie naprawdę fajne, niebranżowe, z Piotrkiem Mr. Underhillem, z Marco Frisoni, który jest dla mnie wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o speed painting, no i też display painting. Sądzę, że to, co on robi, jest namiarem, czy jest w granicach gdzieś tam o mojego obszaru możliwości, umiejętności, które jeśli trochę popracuję, to będę mógł tak robić. Na pewno jest to osiągalne, to, co on robi i patrzę sobie na niego. No i legenda Paul Bonner, człowiek, jeśli nie znacie, nie kojarzycie nazwiska, zaangażowany w takie projekty jak Doom Trooper, Warzone i wiele innych artworków. Teraz, jak się okazuje, zaangażowany także w Trench Crusade, jak żeby inaczej. Malował 4 arty dla nich. No i oczywiście zaangażowany z Forge Worldem. Wiele prac namalował dla Forge Worldu. Pomimo tego, że jak się dowiecie z wywiadu, nie lubił i to dla niego było challenge'em malowanie technicznych rzeczy, prostych linii. To było dla niego trudne. Więc to mi się udało zrobić, to było świetne. Jeśli chodzi o sam festiwal, nie mam zupełnie, ale to zupełnie do niczego, do czego się przyczepić. Przepraszam bardzo. Akurat Jakub do mnie napisał, Jakub Polkowski, którego zdjęcia będę wrzucał. Ma wyczucie czasu, chłopak. Pewnie uszy go zaswędziały, bo poczuł, że o nim mówię. Straciłem wątek. To organizacja imprezy. Słuchajcie, w zeszłym roku mieliśmy cały Dom Kultury Ursynów. Ten Dom Kultury to się nazywa? Chyba tak. Mieliśmy także strefę food trucków
lewej stronie i ona już była czynna w piątek, co jest niesamowite. Nie pamiętam, w zeszłym roku ona chyba była późno czynna w piątek, a tym razem ona była czynna w piątek już dosyć wcześnie. Wydaje mi się, że jak my tam dojechaliśmy przed czwartą, to już to było wszystko działało. Większość food trucków już tam była i można było coś sobie zjeść. Zjedliśmy sobie na miejscu, wypiliśmy piwko, relaksik, można było się po rozpakowaniu wszystkiego ogarnąć i spotkać się i pogadać i tam był pierwszy biforek. Hala gamingowa i dla sprzedawców też była większa, 2 razy większa. Wydaje mi się, że była 2 razy większa niż w zeszłym roku i była lepiej przygotowana, nie było przecieków chyba, były od razu postawione wentylatory, była cyrkulacja powietrza i nie było tam aż tak gorąco, pomimo tego, że było dosyć ciepło na zewnątrz. Nie aż tak ciepło jak w zeszłym roku, ale nadal było ciepło. Góra, czyli pierwsze piętro tego Domu Kultury, Ursynoskiego Domu Kultury było przeznaczone dla przede wszystkim jedna wielka sala dla wszystkich tych displayowych ludzi, firm takich jak, zabijcie mnie, ale no, na przykład tak, Kacha tam była, były tam Creepy Tables, Neko Galaxy, były Mindworksy, Zaba Art, zaczyna mi się teraz przypominać, Ignis Art tam też siedziało, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj siedział Mamikon ze swoimi pracami. Karol Rudyk był na dole, a tam na górze był... Ktoś był tam w rogu. Nie, tu był Rudyk, a tam był kto? Nie pamiętam, wybaczcie, jeśli zapomniałem. Nie mam rozpiski, ale byli wszyscy ci, których możecie spodziewać się. Był Sebastian Cybulski, Cybuch ze Studio Level, pokazywali swój Trench Arc, swój stół do Trench Crusade, mieli swoje figurki. Był Midgard, był Łukasz zdał workshop i swoim robocikiem, którego malowałem i nową figurką, którą jako jedyną figurkę, i tutaj Łukasz musisz docenić, czy możesz docenić, nie musisz, ale możesz. To była jedyna figurka, jaką zakupiłem w tym roku. Był też Paintforge, byli też Kombinat, było innych parę mniejszych takich sklepików, które wystawiały printy, swoje różne rzeczy. Dużo tego było, ale wszystko bardzo fajnie zorganizowane. No na pewno był tłok. Na dole w tym namiocie gamingowym, gdzie były też pokazy gier, był Rebel, był Roland, tak się dobrze kojarzę nazwę, był oczywiście Stagraf, był Paladynat, był 3D Big Prince, u których też zrobiłem zakupy niefigurkowe, ale tam takie bicy kupiłem. Tam też był właśnie Karol Rudyk tam stał. Byli też ludzie od Monument Games, czyli ci, którzy robią proakryle. Robili tam swoje demówki. Ktoś jeszcze tam był między 3D Big Prince a Rudykiem, Karolem. I pewnie były jeszcze jakieś inne sklepy, jakieś Wargame. Nie wiem, naprawdę, nie pamiętam. Nie wszystkie te sklepy znam. Nie wszystkie są dla mnie lokalnymi sklepami, które ogarniam. Było tego 2 razy więcej, jeśli chodzi na zewnątrz pracy. Jeśli chodzi o pracę, poziom prac był absurdalny. Aczkolwiek od razu zaznaczam, nie zniechęcajcie się, jeśli mówię, że był absurdalny. Po prostu był bardzo wysoki poziom pracy i uważam, że to dobrze, bo to tylko dobrze świadczy o konkursie, że ludziom chce się przyjeżdżać i pokazywać swoje prace i one są coraz lepsze. Natomiast, poziom był wywalony w kosmos, było wiele fantastycznych prac i prac, teraz strzelę liczbę, bo taką liczbę słyszałem. Nie wiem, czy dokładnie się ona odnosiła do tego, do ogólnej liczby, ale wydaje mi się, że usłyszałem liczbę, że było 200 więcej prac, 200 sztuk prac więcej, o 200 więcej prac niż w zeszłym roku. Ale musimy z takimi potwierdzeniami poczekać, aż będziemy mieli jakąś rozmowę czy tam z Michałem Masłowskim, czy z kimkolwiek, kto brał udział w jury i w takim ocenianiu i ma tą wiedzę bardziej ogarniętą. Jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to, że przede wszystkim ceremonia rozdania, na której niestety nie byłem, bo prowadziłem wywiad z Paulem Bonnerem właśnie. W tym momencie miałem czas, kiedy mogę go złapać, ale słyszałem, że była ceremonia, trwała troszeczkę ponad godzinę, co jest w porównaniu do poprzednich lat, gdzie ona trwała tam 2 i coś godziny, to jest absurdalna zmiana na lepsze, czy imponująca zmiana na lepsze, czemu absurdalna powiedziałem, więc to jest na pewno in plus. Wydawanie prac wyglądało mi na to, że szło bardzo sprytnie, ponieważ jak były rozdawane nagrody, to już ludzie sobie zabierali pracę. Więc to mi się wydaje fajne i dobre, bo nie wszyscy, na przykład ja zabrałem sobie pracę wcześniej, nie musiałem stać w kolejkach, a te kolejki i tak nie były za duże.
I jeszcze jedna rzecz, jeden taki szczegół, na który zwrócił mi uwagę chyba Sebastian ze Studio Level właśnie, że przy niektórych pracach, i posłuchajcie tego, co mówię, bo uważam, że to jest bardzo fajne i zachęcam troszeczkę do zrobienia czegoś takiego. Nie mam dowodu na to, nie mam zdjęcia czegoś takiego chyba, czekajcie, w każdym razie. Były oczywiście nagrody branżowe, czyli na przykład Paintforge, tam widzę Sebastian ze Studio Level, Rebel, dawali swoje i tam jeszcze parę innych takich firm mniejszych dawali swoje nagrody branżowe, czyli oni po prostu jako właściciele firm czy przedstawiciele firm, ta praca nam się podobała, macie tą nagrodę, przyjdźcie do nas, odbierzecie sobie tam pakuneczek. Były też nagrody od różnych klubów, które po prostu jakiś klub malarski, nie gier, tylko klub malarski, jakieś stowarzyszenie malarskie przyznawało swoje nagrody. Ale była jedna nagroda, która zrobiła mi się ciepło na serduszku i uważam, że to jest świetny pomysł na pokazanie się na takiej imprezie, w sensie na docenienie takich ludzi. Była taka naklejka, ze 3 lub 4 razy ją widziałem, przy figurce, brokat i napisane "This miniature made me happy, made me smile", coś w tym stylu. Ta figurka spowodowała, że sprawiła mi przyjemność, po prostu zrobiła mi dobrze. I uważam, że to jest poza tymi wszystkimi poważnymi nagrodami, które można otrzymać na takim konkursie, to jest jedna z takich bardzo fajnych rzeczy, która właśnie robi się cieplutko na serduszko takiemu malarzowi, ponieważ nie tylko fachowiec go docenił, tylko ktoś, zwykły widz go docenił, nie? I wyobraźcie sobie, że ktoś wystawia swoją pracę, którą ciężko pracował, i ona jest w standardzie, poziom standardu jest wystrzelony w kosmos, ale miał fajny pomysł, może nawet nie skończył, może nawet nie umie zrobić na tyle dobrze, ale ktoś przyszedł i docenił jego pomysł i dał mu taką naklejkę. Ktoś wróci do domu z taką naklejką, czy no wiecie, no mi się udało wrócić z takim pinem, wyróżnienie w regimencie. Jestem z tego powodu super szczęśliwy. Natomiast sądzę, że takie naklejki połechtają komuś ego, zrobią dobrze i nawet nie wiem, czy nie będą dla niektórych bardziej wartościowe niż to, co daje oficjalna sędziówka. Nie wiem, taka moja myśl. No dobrze, koniec mojego pitolenia. Super impreza, zapraszam Was na tą imprezę w 2026 roku. Ja na niej na 100% będę, w takiej lub w innej formie. Podejrzewam, że raczej skupię się tym razem nie na malowaniu. Co prawda malowanie nie zajmuje mi tam aż tyle czasu, ale nie będę chciał się rozpraszać. Raczej sobie będę starał się z Michałem dogadać, żeby jakieś właśnie takie stanowisko, które miałem teraz, żeby było jeszcze lepsze i żebym mógł sobie prowadzić rozmowy lub też zapraszać ludzi do prowadzenia rozmów na większą skalę. O, to chciałem powiedzieć. Na przykład pozapraszać tych ludzi, którzy byli na górze z tamtych firm, bo niestety latałem tylko tam, gdzie mogłem zajrzeć i kogo złapać i w sumie tak później w retrospektywie mogłem zaprosić jeszcze wiele innych osób, które mogłyby do mnie przyjść i opowiedzieć coś o swoich produktach. Ja w postprodukcji wrzucę jakieś zdjęcia, żeby Was zachęcić do poznania innych firm. Jeśli nie jeździcie na takie konkursy, to nawet ich możecie nie znać. No dobra. Jeszcze nie wiem, czy to już zrobiłem, ale chciałbym podziękować Jakubowi Polkowskiemu, którego zdjęcia wykorzystałem w tym materiale, a ja Was zapraszam na Kontrast 2026, zapraszam Was na migawkę, która będzie marzec, kwiecień pewnie w Łodzi, zapraszam Was na jakiekolwiek inne konkursy, na których jest szansa, że się pojawię. No i cóż, widzimy się za rok, z niektórymi zresztą widzę się tylko na kontraście. Trzymajcie się ciepło, hej!